Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób złożyć zegarek Casio G-Shock G9300 albo GW9300, ponieważ to są zegarki tożsame. Jeśli chodzi o mechanikę, jedynie różnią się tym, że GW ma Wave Septor, natomiast wersja G ma tylko TAF Solar i pozostałe funkcje nie ma Wave Septora, czyli nie odbiera sygnałów z zegara atomowego. Zegarek został rozłożony w tym celu, aby go dość dokładnie oczyścić, ponieważ będzie mi to potrzebne do dalszych filmów. Zegarek prawdopodobnie był czyszczony jeszcze od początku, dlatego dość mocno był zabrudzony, co pokażę Wam na końcu na zdjęciach. Nie było sensu robić zdjęć takich samych, bo to jest dużo układania. To pokażę Wam po prostu na żywo na filmie, jak go prawidłowo złożyć. Możecie się dziwić, dlaczego tu jest aż w tym momencie 12 śrubek. Więc pocieszę Was, że to nie są wszystkie śrubki, które są potrzebne, ponieważ 4 są już wkręcone. Teraz rozłóżmy sobie tutaj to troszeczkę tą sztukę nowoczesną. Zdejmę je tutaj z kadru i zajmiemy się tym, co będzie nam potrzebne, czyli głównym układem. Zobaczmy. Tutaj widzimy, że w dekielek wkręcone są śrubki, natomiast one są dość nietypowe. Zwróćcie uwagę, że te śrubki, może pokażę to wkrętaczkiem, mają takie dość wysokie grzybki, czyli nie są to śruby płaskie, a takie śruby właśnie z takimi tulejkami. Do czego to służy? Zegarek ten wyposażony jest w taką dodatkową plastikową osłonę, która jest przykręcona do głównego korpusu właśnie tymi śrubami, czyli śruby mocujące dekielek służą zarówno do przykręcenia samego dekielka, jak i do przykręcenia tej jego osłony z tworzywa. Osłona nie jest plastikowa, bo ona jest dość elastyczna, także tutaj nie musimy się martwić, że coś tam w niej ukruszymy, bo to jest dość elastyczny materiał. I teraz zobaczmy. Ten zegarek wyposażony jest w funkcję TAF Solar, czyli w nim nie wymieniamy często baterii. Bateria w takim zegarku, a w zasadzie akumulator, wystarcza mniej więcej na 10 albo nawet i więcej lat, więc moim zdaniem nie ma bez potrzeby go rozszczelniać, czyli nie ma sensu demontować tylnego dekielka. Tylny dekielek, jak wiadomo, jest założony tutaj wzdłuż tego wgniecenia. Ma założoną uszczelkę, która jest wykonana bardzo precyzyjnie i każde zdjęcie i założenie dekielka może spowodować, choć nie musi, że ta uszczelka przestanie być szczelna, przestanie po prostu uszczelniać nam zegarek, a jak wiemy, zegarki Casio G-Shock mają wodoodporność do 20 barów, także do 200 metrów głębokości statycznej. Dlatego też moim zdaniem należy tą uszczelkę zachować w idealnej kondycji. I teraz jak to zrobić? W tym momencie mógłbym oczywiście odkręcić dekiel, wtedy odkręcić te 4 śruby, zdjąłbym ten dekiel, no ale wiadomo, ta uszczelka mogłaby się zepsuć lub nie. Dlatego zrobimy to troszeczkę inaczej, taką troszeczkę partyzantkę zrobimy. I ja rozkręcę dekielek, ale bez zdejmowania, znaczy rozkręcę śruby, ale bez zdejmowania dekielka. Jak to zrobić? Cały czas będę trzymał palcem po prostu dość mocno dekiel przez czas montażu i demontażu śrub. I żeby udało nam się założyć bez puszczania, oczywiście trzeba najpierw sobie założyć na palec ten element, który będziemy tutaj montować i zobaczmy, w którą stronę on tutaj leci. Nie, tak będzie to leciało. Zobaczmy. Tak, żebyśmy już nie mieli potem zagwozdki, w jaki sposób to zamocować. Tak, tutaj będzie to w ten sposób. I tutaj zobaczmy, góra zegarka. Tak. O, to będzie dokładnie tak wyglądało. I tak, zanim jeszcze założymy dekielek, przykręcimy sobie złapiemy tutaj ostrość. Zanim jeszcze założymy dekielek, przykręcimy sobie tutaj boczne przyciski. Boczne przyciski też musiały zostać zdemontowane i do nich właśnie będą służyły te maleńkie śrubki. Tutaj akurat jeżeli chodzi o... Zaraz to troszeczkę gubimy ostrość niestety. Momencik. O, teraz spróbujemy. Jest. No nie ma. Gdzie jest moja ostrość? Jest ostrość. Dobrze. Na stole będziemy to robili. Przyciski są różne po obu stronach, więc nie ma problemu z ich pomyleniem. Jak również nie ma problemu z pomyleniem, którą stroną je założyć, ponieważ tutaj widzimy, one są teoretycznie symetryczne, ale uszy do śrubek są tylko z jednej strony. Także gdybyśmy chcieli to tak założyć, da się założyć, ale nie pasują nam tutaj otworki, a zatem odwracamy i
zakładamy to w ten sposób. Podobnie robimy z drugiej strony. I też zakładamy tak. Pasują nam tutaj śrubki, otworki w uszy w otworki. I w tym momencie możemy je przykręcić. Do przykręcenia tych elementów służą te najmniejsze śrubki, które tutaj mamy. Nie dysponuję w tym momencie pensetą, także postaram się tak tutaj delikatnie włożyć. Nie jest to takie proste. I przykręcić. Wygodne jest to, że mimo że śrubki są zupełnie różnych rozmiarów w tym zegarku, każda śrubka mocowana jest... Przepraszam, będę troszeczkę zasłaniał, ale muszę na chwilkę przytrzymać. O, teraz już złapało. Ok, możemy przykręcić. Każda śrubka ma identyczny grot. Śrubki mają grot pasujący do wkrętaka pH00. Spróbuję wam to zaraz pokazać. O, teraz widzicie, jest oznaczenie pH00 na wkrętaku. I niezależnie od tego, czy to są śrubki mocujące pasek, czy to są śrubki mocujące dekiel, czy też, czy też te, które przyciski, niezależnie od tych rozmiarów, każda śrubka ma takie samo gniazdo krzyżowe. Dodatkowo śrubki mocujące dekielek mają również wycięcie na wkrętak płaski, niemniej jednak i tak polecam używać tylko wkrętaka krzyżowego. One niestety mają bardzo krótkie gwinty, więc trzeba bardzo uważać, żeby jej nie wkręcić krzywo, ponieważ można wtedy uszkodzić gwint w plastikowej obudowie. Oczywiście plastik w obudowach zegarków Casio G-Shock jest bardzo twardy, niemniej jednak przezorny, zawsze ubezpieczony. Teraz zobaczcie tutaj. I niezbyt mocno, delikatnie tu wystarczy wkręcić, wyczuwając tylko lekki opór, ponieważ to są takie plastikowo-gumowe przyciski, więc te uszy też nie są jakieś specjalnie pancerne. Zajmiemy się zatem przykręceniem uszu z drugiej strony. Włożyliśmy śrubeczkę. Tutaj muszę przytrzymać na palcu, bo niestety nie jest to takie proste. OK. I wkręcamy. I jest. Kolejna. Przepraszam, że niektóre rzeczy robię poza kadrem, ale nie do końca widzę na wyświetlaczu telefonu, co jest nagrywane, dlatego też staram się skupić na zegarku, a nie na nagraniu. Także niektórych rzeczy może niestety nie być widać albo być nieostre, ale z góry za to przepraszam. OK, udało się przykręcić. Dobrze, mamy zamontowane przyciski. Sprawdzimy sobie, czy działają. Przyciski działają. Tu nic nie ma. Tutaj jest podświetlenie, ustawienia i tutaj zmiana między godziną czasu światowego a datą. Kompas. Wszystko działa. Dobrze, możemy powrócić do montażu reszty elementów. I tak jak wcześniej wspomniałem, będę montował ten tylny dekielek, przytrzymując zaraz nie w tą stronę. Tak to będzie montowane. Dokładnie tak, żeby on tu pasował. Będę przytrzymywał cały czas dekielek, żeby nie stracić szczelności. Dekiel sobie zakładam na palec po to, żeby potem nie musieć puszczać dekielka. I odkręcamy pomalutku wszystkie 4 śruby. Nie jest to niestety proste. Troszkę muszę wyjechać poza kadr delikatnie, bo mi zasłania. Nie mam ruchu dla ręki, ponieważ telefon mi trąca rękę. OK, jedna śrubka już jest. Spróbujemy na krzyż je rozkręcać. Oczywiście, jeżeli tutaj coś jest dla Was zupełnie oczywiste i nie potrzebujecie oglądać całej długości filmiku, bo to chwilę trwa taka wymiana, ja też nie mam
jakiejś super wprawy w tym, to sobie przewincie, ponieważ ja nie mam akurat takich możliwości edycyjnych, żeby filmik tutaj częściowo przewijać, częściowo przyspieszyć, częściowo zwolnić. Ja go wrzucę w takiej formie, w jakiej on jest, a wy ewentualnie sobie go po prostu przewijajcie. Jeszcze jedna śrubka nam została. I teraz przy odkręceniu już ostatniej śrubki, nawet jak ona już lekko zluzowana, musimy uważać, żeby nie puścić dekielka, ponieważ przy jego puszczeniu może okazać się, że zegarek nam się rozszczelni. Dobrze. Teraz tak, zobaczmy, czy tutaj wszystko pasuje. Pasuje. I wracamy do przykręcania zegarka. Momencik. I przykręcamy pierwszą śrubkę. Od razu w sumie możemy sobie wszystkie 4 włożyć na miejsce, żeby nam było łatwiej. I potem je tylko przykręcić. Tutaj sobie pomagam palcem przytrzymać wkrętak, żeby stabilnie go włożyć i rozpocząć przykręcanie pierwszej śruby. Dobrze, pierwsza jest przykręcona. Próbujemy drugą. Ok. W momencie, gdy mamy już 2 śruby przykręcone, już nie musimy tak mocno trzymać tego tylnego dekielka, ponieważ on się już nam nie ruszy. I teraz możemy już w miarę swobodnie przykręcać 2 pozostałe, jeżeli te 2 pierwsze zostały przykręcone po przekątnej. Podobna zasada jak w przykręceniu kół samochodowych, żeby to obciążenie nam się tutaj w miarę równomiernie rozłożyło. Dobrze, mamy przykręcone już 3 śrubki. Teraz śrubka 4. Dobrze, mamy wszystkie 4 śrubki przykręcone. Teraz sprawdźmy sobie każdą z nich, czy są dokręcone mniej więcej podobnym momentem. Trudno oczywiście mi jest podać tutaj, jakim momentem powinny być dokręcone, bo to są bardzo minimalne momenty. Niemniej jednak tak na czucie w ręku dokręćmy je wszystkie tak samo, żeby nie było czegoś takiego, że gdzieś nam może odstawać dekielek. I warto każdą z nich sprawdzić jeszcze jednokrotnie, ponieważ dokręcenie jednej może spowodować przeprężenie z drugiej strony i wtedy na przykład druga się rozluźni. Zobaczmy, żeby one były mniej więcej tak samo dokręcone. O, tutaj jeszcze troszeczkę śrubkę udało się dokręcić, mimo że już teoretycznie była dokręcona. Tutaj prawie nic nie ruszyliśmy. Ok, tutaj też troszeczkę dokręciłem i tutaj minimalnie też. Dobrze. Tylny dekielek mamy już, dekielek wraz z jego osłoną mamy dokręcony i w zasadzie najtrudniejsza część całej zabawy jest już za nami. Teraz kolejnym krokiem będzie przykręcenie bezela. Bezel po prostu bardzo ładnie nam wchodzi. Jeżeli on nie jest jakiś zużyty, to on idealnie nam tutaj pasuje. O, i przykrywa się z tym. I co jest ciekawe, w większości zegarków bezel przykręcony jest tylko tymi śrubami, które mocują pasek. Natomiast tu są dodatkowe śruby mocujące, którymi będziemy musieli, tu są te otwory i tutaj mamy te śrubki, będziemy nimi musieli przykręcić najpierw bezel. A zatem zróbmy to po kolei. Pierwsza śrubka. Przytrzymam sobie tutaj palcem wkrętak i przekręcamy. Dobrze. Mamy drugą śrubkę. No, jak widzimy,
Złośliwość czynnika martwego próbowała nam uciec, ale nie damy jej tak łatwo. No dobrze, trzecia śrubka jest na miejscu. Czwarta. To już idzie w miarę szybko. Najtrudniejsza część, jak wspomniałem, to już właśnie był ten dekielek wraz z jego osłoną, bo tutaj trzeba to mocno trzymać. O, i tak. Ważne jest, żeby tych śrub nie przykręcać zbyt mocno, tych 4, ponieważ one wchodzą w bezel, który jest no, taki gumowo-żywiczny. W związku z tym ściśnięcie jego spowoduje jego zniekształcenie. Dlatego dokręćmy to tylko na tyle, żeby on był tak lekko się trzymał. Oczywiście, żeby śrubka nie wypadła. Natomiast nie należy tutaj przesadzać się z momentem dokręcania, ponieważ możemy po prostu odkształcić bezel i potem będzie nam odstawał nieładnie od reszty zegarka. No dobrze, na razie mamy skręcony cały tutaj zegarek. Tak to wygląda po zmontowaniu. I teraz najprzyjemniejsza w zasadzie część, czyli montaż paskiem. Tutaj też ważne jest, żeby nie pomylić się, który idzie na którą stronę, ponieważ one pasują i tutaj, i tutaj. Oczywiście ten, który ma klamerkę, mocuje się w górnej części zegarka. Najpierw, zobaczcie, tutaj wsuwamy takimi listami, zaraz tutaj, żebyśmy byli w kadrze. Wsuwamy takie listki w szczeliny tutaj w tym miejscu w zegarku. Bardzo ładnie tutaj nam pasuje. O, jak tutaj nam się pokryje otwór tutaj w środku z otworem w pasku, to możemy w tym momencie już mocować śruby. Bierzemy pierwszą śrubę. Najpierw ten kołeczek wchodzi, blokuje nam pasek, a potem dopiero dopasowujemy wkrętak i wkręcamy go. Też nie musimy robić tego mocno, bo sama śruba już jako taka wchodzi dość ciężko, co jest dobre, ponieważ wiemy, że sama dzięki temu nie będzie nam się odkręcać. I tak do takiego lekkiego oporu ją dokręcamy. Druga strona, druga śruba. Momencik, poprawię troszeczkę, żeby tutaj to światło się nam aż tak bardzo nie odbijało. I przykręcamy. Druga śrubka, też nie za mocno. No i druga część paska. Wsuwamy sobie po tych szczelinkach, ona ładnie wchodzi i przykręcamy, podobnie jak poprzednią część. No dobrze. No i już. Mamy w zasadzie skompletowany, czysty, ładny zegarek. Zegarek jest właśnie po świeżej kąpieli, został bardzo dokładnie wymyty. Oczywiście bez otwierania jego wnętrza, czyli bez rozszczelnienia głównej tutaj komory. Był on w stanie dość mocno zabrudzzonym, prawdopodobnie nie był czyszczony od nowości, dlatego ja go dokładnie wyczyściłem, co będzie mi przydatne do kolejnych filmów z tym zegarkiem, którymi jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie niebawem. A tymczasem do usłyszenia. Jeśli macie ochotę obejrzeć inne filmy o zegarkach Casio G-Shock oraz Baby G, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam do komentowania filmu, jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie tego zegarka lub pytania techniczne, tudzież inne, jakiekolwiek. Zapraszam do ich zadawania w sekcji komentarzy. Jak również, jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do pozostawienia pod filmem łapki w górę. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.